Cześć! Z tej strony Ola z Szydeł-Karnipel, a tutaj mamy dzisiaj... O nie! O nie! No to skorpion. Zobaczcie, przyjazny skorpion niewielki, czyli kontynuujemy nasze znaki zodiaku. Teraz przyszedł czas na skorpiona, więc zobaczmy, co będzie nam potrzebne. Okej. A więc dzisiaj potrzebujemy oczywiście szydełko standardowe, o już coś tam się sypie, 3,5 mm i oczywiście ciśnie nam się już tu żółta włóczka, ale oprócz żółtej bierzemy dzisiaj brązową. U mnie obie to Opus Natura Extra Cotton, czyli świetne połączenie bawełny i poliakrylu. Miękka, wytrzymała, idealna na maskotki. Link do tych włóczek macie w opisie. Do tego oczywiście igła, żeby połączyć wszystkie części naszego skorpiona, no trochę ich będzie dzisiaj. To jest taka specjalna igła, która jest tępa, nie jest ostra, więc zszyję to, co trzeba i nie pokłuje nam palców. Oczywiście ostre nożyczki, które będą potrzebne do odcięcia włóczki, kulka silikonowa, oczywiście trochę więcej niż jest jej tutaj. Ale dlaczego kulka silikonowa? Bo to jest najlepsze, co może być w środku w maskotce. Nie uczula, czyli jest hypoalergiczne, jest elastyczne i ta elastyczność pozostaje także po praniu. To jest świetne, więc możecie ją oczywiście nabyć w pasmanteriach albo w domach, w sklepach z wyposażeniem do domu. Tam często w wypełnieniach do poduszek są takie. Tylko trzeba patrzeć, czy faktycznie w środku jest kulka lub rurka silikonowa. No i co dalej? Dalej oczywiście dzisiaj będą nam potrzebne także oczy. I tutaj biorę je po troszku, bo nie mogę ich naraz. Oczy. U mnie 12 mm, czyli nie wcale takie malutkie. Pokażę, jak je zamontować, bo to nie są zwykłe guziki, tylko to są właśnie bezpieczne oczy, specjalnie z takimi cypkami z tyłu. I wszystko pokażę. Co jeszcze? Znaczniki rzędów standardowo. U mnie będzie to kordonek, ostrości. Kordonek, który będę przekładała z rzędu na rząd, ale musimy pamiętać, żeby ten kordonek był w jak najbardziej kontrastującym kolorze, czyli ja na pewno mam dzisiaj dwie różne nitki kordonka. Oczywiście zwykły znacznik też może być, ale myślę, że jest bardziej uciążliwy, bo trzeba go odpinać i przypinać, a kordonek jednak będzie cały czas na długości, a później wyjmiemy go gładziutko. Czy czegoś mi jeszcze zabrakło? Tak, dzisiaj używamy czegoś takiego, co nazywa się drucik kreatywny. Zobaczcie, one są takie puszyste, ale w środku, nie wiem, czy to dobrze się tutaj ostrzy, w środku jest drut, więc tutaj na boczkach trzeba troszkę uważać, ale on nam się przyda właśnie do wygięcia szczypiec, ogona i nóżek, więc ja mam tutaj przygotowanych 6. Pokażę oczywiście, jak je zamontować, no i chyba już mamy wszystko. Oczywiście można używać szpilek. Ja tych szpilek nie pokazuję zazwyczaj, bo można sobie poradzić bez po prostu. Nie są obowiązkowe. No dobra, myślę, że już teraz jest wszystko, więc twórzmy tego skorpiona. Okej, do ręki na start bierzemy kolor brązowy, bo zaczniemy od nóżek. Dlaczego? No bo jak będziemy robić ciałko, to te nóżki już muszą być stworzone, żebyśmy mogli je właśnie połączyć. I od razu mówię, nóżki są dwukolorowe, szczypce są dwukolorowe, no i ciałko też jest dwukolorowe, więc tak naprawdę w każdym momencie będą nam potrzebna jedna i druga włóczka, aczkolwiek tej żółtej chyba zajdzie ciut więcej. Okej, jak zaczynamy? Zaczynamy od Magic Ringa z 6 półsłupków i od razu odsyłam Magic Ring, filmik tu oraz w opisie, tam jest filmik poświęcony specjalnie tylko Magic Ringowi, a tutaj robimy troszkę szybciej. 6 półsłupków na Magic Ringu. Okej, mam 6, no to teraz ściągam i uwaga, ja stworzyłam 2 rodzaje nóżek, które tutaj Wam pokażę, a mianowicie one różnią się tylko tym, w jaki sposób podzielone są kolory, czyli na jednej jest 6, tutaj jest 6 rzędów brązowego i
4 żółtego, a tutaj jest 8 rzędów brązowego i tylko 2 żółtego. Więc ja zrobiłam 4 takie nóżki dla urozmaicenia. Oczywiście u Ciebie wszystkie nóżki mogą być takie same, albo każda może być troszkę inaczej, jakby podzielona na kolory. Tutaj Wam pokażę tą, czyli tą, gdzie jest w miarę bliżej kolorystycznie, a nie tutaj, gdzie jest głównie brązowy. Obydwie nóżki mają 10 rzędów, więc jakby tym się nie różnią, tylko podzieleniem na kolory. Ok, więc teraz, jak już mamy te 6 półsłupków, zarzucamy znacznik. U mnie jest to akurat żółty i teraz robimy właśnie to, gdzie 6 jest brązowego i 4 żółtego, czyli robimy do końca rzędu 6 kolorem brązowym. Czyli to Magic Ring jest jako nasz pierwszy kolor, jako pierwszy rząd i teraz hop, robimy drugi rząd, tutaj nic nie dodajemy, więc tylko powtarzamy. Ja wiem, że to nie jest do końca super wygodne, ale zobaczcie, że w kolejnych rzędach już jest lepiej. Więc teraz do rzędu 6, łącznie z 6 rzędem, powtarzamy kolorem brązowym, a jak spotkamy się już na końcu tego rzędu, to przemienimy kolor na żółty. Więc hop, tutaj zobaczcie, drugi rząd już mam skończony. Zarzucam znacznik i obwijam sobie tutaj wszystko, żeby mi się ładnie ułożyło i lecę trzeci rząd po obydwie nitki. Gdzieś tu mi się próbowało inaczej narzucić. No i hop. I przerabiam tak po 6 półsłupków w każdym rzędzie do końca rzędu 6 i tam się też spotykamy, zmienimy wtedy kolor. Ostrości. Dobra. Jesteśmy na końcu rzędu 6 i teraz po prostu musimy zmienić kolor. Ja wiem, mam żółty znacznik, który niezbyt kontrastuje z tym żółtym, ale uwierzcie mi, tam dalej jest tylko powtarzanie tego, co było. Różnica to jedynie kolor. Po prostu zmieniamy z brązowego na żółty. I teraz tak, aby zmienić, musimy już ten ostatni półsłupek w trakcie zmienić mu kolor, czyli musimy podłożyć sobie szydełko pod te dwie nitki tutaj. Hop. Teraz znacznik musi być tu cały czas sobie z przodu. Teraz narzucamy kolor żółty. Hop. Przeciągamy i ten brązowy można już tutaj spokojnie wyjąć. I teraz pierwszy półsłupek musi być jeszcze w mieszanym kolorze. Zarzucam sobie znacznik do tyłu i uwaga, wbijam szydełko normalnie jak do półsłupka. No, żółty, nie ściągaj mi się. Zarzucam sobie brązowy, przeciągam i teraz mam na szydełku dwie nitki różnego koloru. Ten brązowy skończył już tutaj zabawę na tej nóżce, więc teraz zarzucamy żółty, przeciągamy i kolejne półsłupki już robimy kolorem tylko żółtym. Chodziło o to, że tutaj mamy dwukolorowy półsłupek i dzięki temu ten kolor przejdzie nam gładziej. Nie będzie takiego mocnego schodka, tylko to będzie dużo, dużo przyjemniej. No i teraz zaczęliśmy rząd 7, więc rząd 7, 8, 9 oraz 10 robimy na żółto, dokładnie tak samo, czyli po 6 półsłupków w rzędzie i spotykamy się właśnie na końcu tego rzędu 10, czyli dorabiamy do rzędu 10 teraz żółtą łuczką. Ok, nóżka skończona, ma 10 rzędów i na końcu robimy oczko ścisłe, czyli wbijamy się tylko, narzut, wyciągam, hop, ściągam to i tak naprawdę już można odciąć. Można sobie to odliczyć, ile trzeba zostawić do przyszycia, czyli na przykład tutaj wystarczy obwinąć to raz i drugi raz i kawałek dalej odciąć. I ja wiem, że to na 100% starczy do przyszycia. Ok. Odwijam, tu sobie wyjmuję już tą pętelkę. Te nitki można tutaj odciąć, czyli troszkę naprężyć i odcinamy. I teraz jeszcze włożymy od razu drucik, ten, który musimy tu użyć, czyli drucik kreatywny.
Hop. Jeden taki drucik, one są standardowo takie same. Jeden taki drucik powinien nam starczyć spokojnie na 2 nóżki, czyli składamy go na pół. Hop. Składamy. I zobaczcie, to po złożeniu jest 2 razy takie jak nóżka, czyli spokojnie odcinamy, tutaj rozcinamy. O. Ten drucik jest na tyle miękki, że nie ma z tym problemu. To składamy też na pół. I to, co tutaj teraz mamy, wkładamy do środka, do nóżki. Widzicie? Jeszcze nawet jest troszkę za długie, ale to jak będziemy za chwilę mocować na ciałku, to zobaczycie, że to się przyda. Później sobie to dotniemy na spokojnie, więc robimy takie nóżki razy 8, czyli 8 takich nóżek. Tak jak mówiłam, albo mogą być wszystkie w taki sposób rozdzielone kolory, czyli że 6 rzędów brązowe i 4 żółte, ale ja zrobiłam 4 takie, a 4, które mają 8 brązowego. Zobaczcie, szydełko ściąga mi ostrość. 8 brązowego i 2 żółte. Więc jak chcecie, tutaj jest dowolność 100%. Pamiętamy, że musi być ich 8. Ok, wracamy teraz do koloru żółtego, a raczej kontynuujemy nasz żółty i zrobimy szczypce. Zaczynamy tutaj oczywiście też od Magic Ringa. Tu jestem przygotowana, mam ciemny znacznik. Magic Ring z 6, czyli dokładnie tak samo jak było to przed chwilą przy nóżkach. Ok, raz, 2, 3, 4, coś mi się tutaj źle ułożyło. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, chyba nawet 7 zrobiłam przez przypadek. No, tak wyszło. Za bardzo się rozhasałam. Ok. I teraz w kolejnym rzędzie, musiałam sprawdzić, czy na pewno jest teraz 6. Ściągamy, zakładamy znacznik i dodajemy. Dodajemy tak, aby z tych 6 zrobiło nam się 9. Czyli musimy dodać co drugie oczko, czyli tak. Pierwsze oczko to jest półsłupek, czyli hop, tylko zwykły półsłupek. A drugie oczko to jest dodawanie, czyli 2 półsłupki w jednym oczku. Czyli hop, wbijam się, robię pierwszy półsłupek i hop, w tym samym oczku robię drugi, no żeby to było widać. W tym samym oczku robię drugi półsłupek. Dzięki temu właśnie dodaję, czyli 2 półsłupki. 2 półsłupki są razem w jednym oczku, jak takie braciaki, bliźniaki. I teraz znowu jest 1. I znowu obok są 2 w jednym. Hop, raz i drugi w tym samym. I znowu 1. I znowu 2 w jednym. Dzięki temu zrobiłam 3 dodawania. No a 6 plus 3 to 9, więc aktualnie powinniśmy mieć 9 w rzędzie. I teraz do rzędu 10, do końca rzędu 10 robimy powtarzanie, czyli przerabiamy każde oczko jednym półsłupkiem, tak żeby w każdym z tych kolejnych rzędów aż do rzędu 10 było po 9 półsłupków, tak? Czyli tyle, ile jest, żeby nic nam się nie odjęło, nic nam się nie dodało. Ta ilość, tutaj ta liczba tych półsłupków musi nam się zgadzać aż do rzędu 10. Tam będą dopiero zmiany, więc spotykamy się na końcu rzędu 10. Pamiętamy, po 9 półsłupków w rzędzie. Ok, zobaczcie, 10 rzędów za nami. I już mam tutaj przygotowany brązowy kolor, bo zmieniamy. Tak, wszystko będzie praktycznie w zmienianym kolorze. Taki to będzie urok naszego skorpiona. Ok, tak samo jak wcześniej, czyli pod 2 nitki włożyłam tutaj szydełko. Nakładam brązowy. Opka. Przeciągam. Żółty mogę już wyjąć. I teraz zarzucam znacznik do tyłu. I tak jak było to wcześniej, pierwszy robię mieszany, czyli wbijam, najpierw narzucam żółty, przeciągam i dokańczam brązowym, czyli to jest półsłupek, tyle że w kolorze mieszanym. I teraz do rzędu 16, czyli kolejne 5 rzędów przerabiamy brązowym kolorem. Żółty oczywiście już można odciąć, bo nie będzie nam tutaj potrzebny.
Hop. I robimy tak samo, czyli po 9 półsłupków w rzędzie i spotykamy się na końcu rzędu 16, czyli po 9 przez kolejne 5 rzędów i spotykamy się, jeszcze raz mówię, na koniec rzędu 16. Ok. O, nawet widać znacznik, bałam się, że nie będzie go widać. Ok, przed nami jeszcze 7 rzędów, 7, 8. Teraz będziemy tworzyć tutaj szczypiec, a czyli kawałek, no bo będzie tutaj trzeba zrobić jakby główną część, a tą mniejszą później doszyjemy. Więc teraz w tym rzędzie robimy takie ostre dodawanie, czyli w każdym oczku robimy po 2 półsłupki, czyli z tych 9 zrobi nam się 18. Zobaczcie, hop, 1, hop, drugi i tak robimy cały rząd, czyli w każdym oczku robimy po 2 słupki. Dzięki temu zwiększymy, podwoimy nawet, tutaj bym powiedziała, ilość tych półsłupków, tych oczek, więc przerabiamy, no i spotykamy się na końcu tego rzędu, w każdym po 2, na końcu powinno być 18, a ten rząd, który aktualnie robimy, to jest rząd 17. Ok, w kolejnych 2 rzędach, czyli w rzędzie 18 oraz w rzędzie 19 robimy powtarzanie, czyli przerabiamy wszystkie oczka, każde oczko, no pojedynczo, czyli jednym półsłupkiem, tak żeby w rzędzie 18 i w rzędzie 19 było po 18 półsłupków w każdym z tych rzędów, a później będziemy dopiero zmieniać ten kształt, czyli powtarzanie pojedynczo w rzędzie 18, 19 i spotykamy się na końcu rzędu 19. Ok. Mamy już te powtarzanie rzędów i teraz już będziemy schodzić. Czyli teraz zaczynamy pierwszy rząd odejmowania. I to nie będzie standardowe odejmowanie, no bo musimy tutaj nadać też magiczny kształt, taki no szczypcowy jakby. To nie wiem, czy to magiczny. Ok, znacznik mam już przerzucony do przodu i teraz będziemy odejmować, ale tylko na części, czyli jakby w pierwszej części rzędu będziemy odejmować, a w drugiej części już nie. Więc w pierwszej robimy odejmowanie co drugie, czyli tak, hop, jest półsłupek, teraz drugie oczko z trzecim oczkiem łączymy, odejmując i powtarzamy to jeszcze 2 razy, czyli znowu półsłupek, znowu drugie oczko za przednią nitkę z trzecim oczkiem za przednią nitkę, łączymy i odejmujemy. I trzeci raz to samo, czyli znowu półsłupek i znowu drugie oczko za przednią nitkę z trzecim oczkiem za przednią nitkę łączymy i odejmujemy i do końca powinno nam zostać 9 półsłupków, czyli już przerabiamy do końca te 9 półsłupków. Ok, jeżeli wszystko się zgadza, to lecimy dalej. Kolejny rząd to znowu rząd odejmowania. Zarzucam sobie tutaj znacznik i znowu odejmujemy na części. Tylko że tym razem łączymy każde kolejne 2, czyli połączymy pierwszy z drugim, trzeci z czwartym oraz 5 z 6, czyli znowu tylko 3 odejmowania. Hop, pierwsze oczko z drugim oczkiem, hop, łączę, tak samo jak wcześniej. Trzecie oczko z czwartym oczkiem, tak samo jak wcześniej. Oraz 5 oczko z 6 oczkiem, tak samo jak wcześniej odejmuję i znowu powinno mi tu zostać 9 półsłupków do końca, czyli przerabiamy je normalnie. Ok, w tym rzędzie powinniśmy mieć już zaledwie 12 półsłupków. I tak też mamy. Bo było tak, że mieliśmy 18, odjęliśmy 3, no to mamy 15. Odjęliśmy 3, no to mamy 12. I to jest taki dobry moment teraz, żebyśmy włożyli tutaj znowu nasz drucik.
Mam tutaj połowę od tego, co wcześniej odcięliśmy. Tak samo składam ją na pół i wkładam tu do środka, tak żeby to było z tej strony, a nie z tej. No można też odwrotnie, nie ma to znaczenia. I tak ta część będzie przyszyta, więc ja sobie po prostu tak włożę. Pamiętamy, że uważamy na palce. To jest też dobry moment, żeby tutaj włożyć wypełnienie. Od razu jakby zakryje nam ten drucik, który nie skaleczy nikogo w paluszki. Więc ja tutaj powypełniam i zaraz dorobimy ten. Tam chyba jeszcze 2 rzędy zostały albo 3. Tak naprawdę wypełniamy tylko to miejsce, które nam zaczęło rosnąć. Tej części nie wypełniamy, bo tam praktycznie nie ma miejsca, bo włożyliśmy już drucik. Ok, teraz musimy zejść do 8 półsłupków, czyli musimy zrobić odejmowanie co drugie oczko, czyli na całym już szerokości, bez żadnego tutaj, bez żadnych dziwnych chciałam powiedzieć. Więc teraz tak, normalnie w pierwszym robimy półsłupek. Pamiętamy, że trochę wypełnienie nam teraz przeszkadza, ale będzie ok. A drugie i trzecie oczko łączymy i powtarzamy to do końca rzędu, czyli łącznie jeszcze 3 razy, czyli znowu półsłupek, odejmowanie, półsłupek, odejmowanie, półsłupek, odejmowanie i tam się też spotykamy i na końcu powinno być wtedy 8 półsłupków, a ten rząd, który aktualnie robimy, to rząd 22. Po tym odjęciu w rzędzie 22 rząd 23 jest powtarzaniem, czyli tylko przerabiamy te oczka, które nam tutaj powstały, po prostu pojedynczo półsłupkami, a powinno być ich 8. Więc przerabiamy i spotykamy się na końcu tego rzędu. Ten rząd to rząd 23, a do końca został nam tak naprawdę już tylko jeden rząd. Więc robimy to i spotykamy się zaraz. Pamiętamy pojedynczo. Po powtarzaniu ostatni rząd to jest rząd odejmowania, czyli jakby tu jeszcze zmniejszymy to w taki sposób, że zmniejszamy każde kolejne 2, czyli bierzemy pierwszy z drugim, trzeci z czwartym, 5 z 6 oraz 7 z 8, czyli odejmujemy połowę aż, czyli z tych 8 na koniec robi nam się tylko 4 i to właśnie będzie już jakby koniec naszej głównej części szczypca, bo zaraz Wam pokażę tą malutką część, którą tutaj zrobimy. No i to będzie koniec. Tu jeszcze pokazuję, bo tu jeszcze musimy na samym końcu połączyć je ze sobą. Czyli to nie jest tak, że robimy ten ostatni rząd i zostawiamy to na pastwę losu. Czyli tylko jeszcze tutaj weźmiemy za chwilę igiełką i wszystko połączymy. Hop. Odjęłam w każdym i teraz odcinam nie za dużo, bo to, co tutaj nam zostaje, nie przyda nam się do żadnego przyszycia, więc luzik. Tu będziemy przyszywać luźną nitką później. Zapomniałam o tym, że trzeba ją tu zostawić. Taki ludzki błąd. Co robimy teraz? Wyciągamy to, zamieniamy szydełko na igłę i łączymy. Tutaj powinny być 4 pętelki i pod każdą od środka na zewnątrz przechodzimy nitką i igłą, czyli 1, 2, 3 i tutaj jest 4. Hop, bierzemy, przytrzymujemy sobie tutaj kciukiem i ściągamy. I pięknie nam się tutaj zamknęło. I teraz, aby to troszkę nam tutaj wygiąć, tego szczypczyka, wbijamy się tak, hop, 1, 2, no, to zaraz wyjdziemy. Hop, 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 tutaj się tak trochę spinamy i zobaczcie, to jest w tym miejscu, gdzie tutaj taka wypukłość nam powstała. Ciągnę tą nitkę i zobaczcie, jak ją tutaj najpierw sobie na płasko ułożę i jak ściągnę, to ona się powinna nam tutaj ładnie wygiąć. Nawet to możemy sobie wyjść na zewnątrz tu, żeby to się lepiej zrobiło. O, widzicie to? Tutaj pociągnę to. Zmienia się nam tutaj ten kształt. Widzicie? Nie jest płaskie, tylko lekko zagięte. Co z tym? To musimy zawiązać. Zawiązujemy nitkę pojedynczą, czyli tak, wbijamy się igłą w to miejsce, skąd ona wychodzi i przebijamy się od razu obok. Hop, nie mogłam trafić. Obwijam pod igłą, mam nadzieję, że to widać. Teraz
przebijam dalej igłę. Ja to robię tak na raty, bo mam dość krótką nitkę, ale ona naprawdę nie jest potrzebna tu dłuższa. Teraz dopiero włożyłam sobie nitkę w igłę i przeciągam tą nitkę. Zobaczcie, hop, i ona tu się nam związuje, tworzy nam się taki mały supełek. I teraz wbijamy się igłą znowu w to pierwsze miejsce, gdzie wychodziła nam nitka. Wbijam się i przechodzę sobie gdzieś tutaj w drugą stronę. Przeciągam. Oczywiście już za mało mi się ściągnęło, ale... I mam. Teraz biorę to, naprężam i odcinam. Zostaje nam tutaj to pierwsza część naszego szczypca, chciałam powiedzieć kolca. Wyjmuję oczywiście znacznik i dorabiamy jeszcze tutaj taką małą tą część, no żeby był szczypiec, prawda? A zobaczcie, dzięki temu, że jest tu drucik, to możemy to wygiąć w taki sposób, w jaki chcemy i już widać, że to jest kawałek szczypca, nie? Już tutaj... Dobra, więc bierzemy brąz i dokończamy. Ta mała część ma tylko 3 rzędy, łącznie z Magic Ringiem, więc ona jest naprawdę malutka. Zaczynamy Magic Ring ostrości. Naprawdę mała nitka woli ostrość ściągnąć niż moja ręka. Trochę za dużo zostawiłam na końcu. Biorę, robię oczko, nie oczko, robię Magic Ringa przecież. Magic Ring z 6 półsłupków, czyli dokładnie tak samo jak robiliśmy na początku nóżki. To jest dokładnie to samo. Hop i robię 6. Raz, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. Ściągam. Zakładam znacznik. I teraz uwaga. Skupcie się. Robimy 2 rzędy. 2 rzędy powtarzania. Czyli po prostu Magic Ring jest pierwszym rzędem, drugi rząd to przerabianie wszystkich oczek pojedynczo i trzeci rząd to też przerabianie wszystkich oczek pojedynczo. Gdzieś tu mam tą małą część. Hop, zobaczcie. Zobaczcie, widzicie to? Magic Ring, 6 półsłupków w drugim rzędzie i 6 półsłupków w trzecim rzędzie. I tak wygląda ta malutka część. Ja tutaj zaraz sobie to zrobię. No i spotykamy się, jak już będą 2 szczypce, czyli lewy i prawy najlepiej. I wtedy zaczniemy ciałko. Więc ja tutaj dorabiam rząd drugi półsłupki 6 razy i rząd trzeci półsłupki 6 razy, tak żeby wyszło takie maleństwo. No, więc przerabiamy i spotykamy się i zaraz bierzemy żółtą. Żółtą, bo ciałko zaczynamy żółtym kolorem. Ok, gdy już mamy te końcówki 2, takie same, to bierzemy do ręki żółty kolor. Zaczynamy ciałko, czyli tą najgłówniejszą ze wszystkich części, bo bez tej części po prostu nie powstanie nam nasz skorpion. Ok, w jaki sposób zaczynamy? I was zaskoczę. Tu nie będzie Magic Ringa, tylko zrobimy podwójny łańcuszek. To też taka fajna forma, od której można zacząć coś, co robi się dookoła, ale żeby było lekko spłaszczone. Robimy normalnie oczko łańcuszka, ale nitka ta nierobocza zazwyczaj będzie nam tutaj też potrzebna, więc też musi być troszkę dłuższa. Nie możemy jej zostawić takiej super króciutkiej. I teraz tak, zarzucamy naszą, może to zdajemy na razie. Zarzucamy naszą tą krótszą nitkę do tyłu na szydełko, a roboczą od tyłu do przodu i przeciągamy. Musimy pamiętać, żeby to robić dość luźno, nie za ciasno. I znowu hop i hop. To jest drugie oczko. Trzecie robimy tak samo. Czwarte. Piąte. I 6. I to jest nasz początek, czyli mamy 6 oczek na podwójnym takim łańcuszku. Na końcu robimy oczko zwykłe łańcuszka i zaczynamy. Zaczynamy w taki sposób, że tu zaczniemy się wbijać, czyli odwracamy sobie, hop i zobaczcie, i mamy pierwsze oczko do wbicia. Czyli normalne oczko, całe, tak jakbyśmy już robili na takim rzędzie, który był przerobiony. I robimy tak, w pierwszym oczku jest zwykły półsłupek, w drugim też, w trzecim też jest jeden,
to oznacza, że robiłam ciut za ciasno. Widzicie, że moje szydełko nie wchodzi tak jak trzeba. Hop, to jest trzecie, czwarte też normalnie. Ja przerobię jeszcze raz ten łańcuszek, bo po prostu jest jednak ciut za ciasny, a to pokazuje, że nie każdy zawsze robi idealnie, więc ja za chwilę poprawię i wrócę do Was. Ok, łańcuszek przerobiony jeszcze raz i teraz znowu w pierwsze oczko robimy normalnie półsłupek, w drugie oczko też normalnie, w trzecie też normalny półsłupek, w czwarte i w piąte też zwykły półsłupek. Znowu ciut za ciasno. I teraz w tym ostatnim, tutaj, szóstym, zrobimy aż 3 półsłupki, bo musimy jakby zawrócić tak, żeby za chwilę robić jakby do góry nogami. Więc tutaj w tej ostatniej części robimy aż 3 półsłupki. Hop. I widać, że robimy teraz pod spodem tutaj. I teraz tak. 1, 2, 3, 4. Robimy, no, nitko. 4 robimy normalnie, a w tym ostatnim za chwilę będziemy robić dodawanie. Hop. 4, a w ostatnim dodawanie, czyli 2. 1 i 2. Ok, i teraz zakładamy znacznik. Ok, teraz w rzędzie powinno być 14 półsłupków, 14 oczek. I teraz tak, w pierwszych 5, nie, przepraszam, w pierwszym, konkretnie w pierwszym robimy dodawanie. Zobaczcie, to jest to pierwsze. Robimy dodawanie, czyli 2 półsłupki w jednym oczku. I teraz w kolejnych 4 robimy zwykłe półsłupki. Hop, 4. Teraz robimy dodawanie. W kolejnym 1 półsłupek. W kolejnym znowu dodawanie. Teraz w kolejnych są 4 zwykłe półsłupki, w kolejnych 4 oczkach są zwykłe. Hop, w przedostatnim znowu dodawanie. I w ostatnim 1 półsłupek. I dzięki temu dodaliśmy 4. Z 14 zrobiło nam się dzięki temu 18 i teraz możemy standardowe dodawanie zrobić, czyli tak, mamy już kształt inny, nie jest okrągły, ale dodawanie już zrobimy standardowe, żeby nie utrudniać też. Więc teraz robimy dodawanie co trzecie oczko, czyli tak, w pierwszym jest półsłupek, w drugim jest półsłupek, a w trzecim oczku jest dodawanie. Zobaczcie, hop, 1 i hop, drugi. Dzięki temu do tych 18 dodamy 6 oczek i będziemy mieli 24 oczka, więc robimy dodawanie w trzecim oczku, czyli raz, 2, dodawanie, raz, 2, dodawanie, albo 1, 1, 2, 1, 1, 2. Spotykamy się na końcu tego rzędu. Ten rząd liczymy jako rząd trzeci. No, ostrości. Ok, teraz jak już mamy skończone te 3 rzędy, tak, to są 3 rzędy dopiero, raz, 2, 3, to teraz od rzędu 4 do rzędu 14
ok? Powtarzamy, czyli mamy teraz 24 półsłupki w rzędzie i teraz do końca rzędu 14 przerabiamy każde oczko jednym półsłupkiem, tak żeby w każdym z tych kolejnych rzędów, aż do końca rzędu 14 były po 24 półsłupki. I tam się spotykamy się na końcu rzędu 14. Ten, który zaczynam, to jest rząd 4, więc powtarzamy, przerabiamy i spotykamy się na końcu rzędu 14. Zobaczycie, że ten kształt zupełnie nam się zmieni. Mówiłam, że się kształt zmieni i to tak mega się zmieni. Ok, teraz w rzędzie 15 odejmujemy, czyli już musimy troszkę zmniejszyć tutaj ten kształt, więc odejmujemy co trzecie oczko, raczej łącząc trzecie z czwartym, czyli tak, pierwsze oczko to półsłupek, drugie oczko to półsłupek, a trzecie oczko za przednią nitkę łączymy z czwartym oczkiem i odejmujemy. I to powtarzamy do końca rzędu, czyli 2 półsłupki i odejmowanie. I tam się też spotykamy. Wtedy powinniśmy mieć w rzędzie 18 półsłupków. Hop. No, więc powtarzamy, spotykamy się na końcu tego rzędu. Po tym odejmowaniu w rzędzie 15 rzędy 16, 17 i 18 to są rzędy powtarzania, czyli znowu nie dodajemy, nie odejmujemy, tylko przerabiamy każdy z tych oczek pojedynczo jednym półsłupeczkiem, tak żeby w rzędzie 16, 17 i 18 było po 18 półsłupków w każdym z tych rzędów, więc przerabiamy, spotykamy się na końcu rzędu 18, czyli 16, 17, 18. Powtarzamy. Okej, mamy to. Zobaczcie, ja już tutaj włożyłam oko i teraz w którym miejscu włożyć Dobrze oko? Jest ułożyć w taki sposób, że jak patrzymy na niego, to znacznik albo końce rzędów, jeżeli nie używacie znacznika, są po prawej stronie. I teraz gdzie wkładamy oczy? Oczy sobie włożyłam między 3. a 4. rzędem. Ja wiem, że to jest zakończenie drugiego, więc ten, co leci, jest 3, a nad nim jest 4. Więc hop i patrzę sobie, ja myślę, że to jest 1, 2, 3, 4, tak żeby było równo, nie? Więc tutaj w tą 4. przestrzeń zobaczymy, jak to się ułoży. Nie, trochę chyba jest za wąsko, więc robię o 1 dalej. No, tutaj jest dość ciasno, tutaj jest dużo różnych, bo to były dodawania, to już wiemy, dlaczego jest tak ciasno. Pamiętając, że 12 wcale nie mają takich małych tych tutaj końców, więc one wchodzą dużo ciaśniej niż jakbyśmy mieli na przykład 8. Ok, teraz sobie sprawdźmy. O, jest idealnie. I to jest tak naprawdę ostatni moment, żeby to zrobić, bo zobaczcie, robi nam się tu coraz węziej. Hop, muszę sobie teraz to tutaj dociągnąć. Mam, chociaż już jest naprawdę ciasno. Gdybym przypomniała sobie o oczach później, byłoby już za ciasno. Zobaczcie, mam to. Tu pamiętam o tym znaczniku, żeby on mi nie wszedł. I teraz biorę cypek nasz i naciskam raz. Ale mogę też, jak dam radę, to drugi raz, ale nie dam rady, więc nie robię tego na siłę. Teraz biorę to drugie oko. Przed chwilą sikorka usiadła za oknem. Jakie to było słodkie. Ok, drugie oko tak samo, czyli hop, biorę, ciskam i mam. Przeciągam na drugą stronę już i te oczy są zabezpieczone. Zobaczcie, naprawdę super równo wyszły, czyli tu było 5, między nimi jest 5 przestrzeni, są między 3. a 4. rzędem, także jak na płasko je ułożę, one wyglądają trochę jak kawałek skarpety, taki wąż trochę skarpetowy, nie? Takie moje skojarzenie. No dobra, co robimy teraz w tym rzędzie? Ten rząd to rząd 19 i teraz musimy, zobaczcie, jesteśmy w takim momencie, że jak tutaj bym sobie wszystkie nóżki już przyłożyła, to tu zaczyna nam się już ogon, więc teraz będziemy takie ostre odejmowanie robić, czyli z tych 18 zrobi nam się 9.
I zaczniemy robić ten taki charakterystyczny odwłok, bo to ogon, nie wiem czy można to nazwać ogonem, no ogon skorpiona, nazwijmy to. Zanim to jeszcze musimy tutaj troszkę wypełnienia włożyć, ale jak będzie przestrzeń po odejmowaniu, to też damy radę, bo tam będzie aż 9 oczek. Więc odejmujemy teraz każde kolejne 2, czyli tak, żeby nam się z tych 18 zrobiła połowa, czyli zaledwie 9. Więc hop, pierwszy z drugim, trzeci z czwartym i tak dalej. Odejmujemy i spotykamy się na końcu tego rzędu. To jest naprawdę duża zmiana. Na czym? Na szczypcach robiliśmy w drugą stronę. Czyli robiliśmy, zobaczcie, no trochę mi się tutaj zaplątało. Zobaczcie, tu był właśnie ten przeskok z 9 na 18, więc to będzie dokładnie w drugą stronę, czyli z tej szerokości zejdziemy, nie? Ale spokojnie, zaraz z powrotem wejdziemy, bo tu ten ogon będzie wyglądał dość charakterystycznie. Więc odejmujemy każde 2 i spotykamy się na końcu tego rzędu, to jest rząd 19, a na końcu tego rzędu powinno być tylko 9 półsłupków, 9 oczek w rzędzie. Stop! Zanim zaczniecie jeszcze to super odejmowanie, to przecież musimy zamontować jeszcze nóżki. Zobaczcie, on już wygląda teraz jak pająk bardziej, ale dobra. Jak wkładamy nóżki? Po to nam właśnie wystaje tutaj ten drut, aby włożyć, zobaczcie, pomiędzy półsłupki wkładamy, hop, tak żeby tu nam to ładnie, mam nadzieję, że to będzie dobrze widać, hop, wkładam, zobaczcie, tu są przestrzenie, ja tu wkładam, hop, druciki i teraz przy tych brzegowych już nóżkach jest dużo łatwiej. Wciągamy i no, wciągnij się nóżko. Ja już tam mam bardzo dużo drucików w środku, ale chodzi o to, żeby ta nóżka nam przeszła tu ładnie. No. I od drugiej strony zwijamy ten drut, tak żeby nam tu nie wyszło. Oczywiście za chwilę jeszcze będziemy to przyszywać, ale chodzi o to, że dzięki temu te nóżki, drut będzie wystawał aż stąd, więc jakby będziemy mogli je aż odtąd regulować. Więc no, to takie szybkie, przyczepiamy te nóżki, wypełnienie i robimy to odejmowanie. Spotykamy się na końcu rzędu 19. Pamiętamy, ma być 9 półsłupków w tym rzędzie. Ok, i teraz zaczniemy robić tą charakterystyczną część jakby skorpiona, no przecież. I tu będziemy dodawać, odejmować i na końcu zrobimy kolec. I tak jak mówiłam, ten kolec będzie zupełnie w taki sam sposób jak już nasza wcześniejsza część, czyli szczypiec. I też w trakcie zmienimy kolor na brązowy, czyli ten kolec też będzie koloru brązowego. Więc teraz doszliśmy do 9 i teraz musimy wrócić do 18, czyli w tym rzędzie, czyli to jest rząd tutaj 20, będziemy dodawać, czyli znowu teraz w każdym oczku robimy po 2 półsłupki i dodajemy. No, więc tak, też po troszku będziemy dopełniać, czyli będziemy wkładać wypełnienie, coś mi się tutaj rozdzieliło. No, zobaczcie, nitka mi się rozdzieliła i już chciało się inaczej ułożyć. Ok, więc tutaj robimy w każdym po 2 półsłupki, dzięki temu na końcu będzie znowu 18 półsłupków i pamiętamy, że jak powstanie nam zaraz ta część, to będziemy tutaj po troszku wypełniać. I tutaj w ogonie też będziemy używać tego drucika kreatywnego, więc jeszcze kawałek będzie potrzebny. Ok, więc robimy w każdym po 2 i spotykamy się na końcu rzędu. Ok, tu są nitki od nóg. Możemy je już przyszyć powoli, bo one już są tu połączone, trzeba je tylko przyszyć, czyli raz pod słupek, raz pod oczko. A tutaj w kolejnym rzędzie, czyli w rzędzie 21 oraz 22 robimy powtarzanie, czyli w każdym z tych rzędów robimy te oczka, które są, czyli po 18 i później znowu będziemy odejmować, dodawać, odejmować i tak tutaj 2 razy zrobimy, a za 3 razem już będzie kolec. Więc oczywiście można zrobić dłuższy ogon. Ja robię tylko 2 takie i kolec, więc teraz w 2 kolejnych rzędach robimy powtarzanie po 18 półsłupków i spotykamy się na końcu rzędu 22.
Ok, po zrobieniu tych rzędów powtarzania znowu mamy rząd tego mocnego odejmowania, czyli dokładnie tak jak było to w rzędzie 19, znowu odejmujemy każde 2 kolejne i dzięki temu znowu z 18 wrócimy do 9 i tak po tych 9 znowu dodamy do 18, żeby znowu zrobić ten kształt taki tutaj właśnie tego odwłoko ogona skorpiona. No powiedzmy, że dobrze jest. Więc odejmujemy. Ja wiem, że to jest niewygodne. Ja zaraz sobie jeszcze też przyszyję te wszystkie nogi, żeby mi nitki nie wisiały. No, pamiętamy o wypełnieniu też. Ok, ja już mam akurat nogi przyszyte. I tak jak było to wcześniej, po odejmowaniu znowu robimy dodawanie, czyli teraz powtarzamy to, co było wcześniej, czyli dodajemy w każdym oczku i z 9 z powrotem zrobi nam się 18, boże chciałam powiedzieć 19. Z 9 zrobi nam się 18, więc robimy i spotykamy się na końcu tego rzędu. A jak sobie dobrze policzymy, to wiemy, że ten rząd, który teraz robimy, to jest rząd 24. Więc przerabiamy po 2 w każdym i spotykamy się na końcu rzędu. Już zobaczcie, jak będzie ogon, to już będzie widać, że to jest skorpion. Ok, i tak jak było to wcześniej, teraz kolejne 2 rzędy to rzędy powtarzania, czyli przerabiamy po 18 półsłupków w każdym rzędzie. Muszę zobaczyć, coś mi się tu przesunęło, a nie, jest ok. Więc przerabiamy każde oczko pojedynczo, jednym półsłupkiem i spotykamy się na końcu rzędu 26. No bo teraz robimy 25 i 26 to też jest rząd powtarzania, więc tam się spotykamy. No i zobaczcie, i już rośnie ten ogon taki charakterystyczny, nie? Ok, trochę déjà vu, ale znowu po tych 2 powtarzanych rzędach znowu odejmujemy, czyli jakby powtarzamy to, co było w tym miejscu i tak naprawdę tych części możemy zrobić więcej. Ja pokazuję 2, ale mogą być 3 albo 4, więc jakby to w zależności już od Was, jakie chcecie tutaj, jaki długi ten odwłok, tak można powiedzieć, ogon. No dobra, poprawcie mnie w komentarzu, bo nie jestem pewna, więc ja teraz znowu robię odejmowanie w każdym. Później znowu robię dodawanie w każdym i zmieniam kolor na brązowy, więc teraz odejmujemy i zaraz będziemy zmieniać kolor. Pamiętamy dokładnie tak jak tutaj, czyli każde 2 łączymy, żeby z 18 zrobiło nam się 9. Ok, tutaj pamiętamy o wypełnieniu takim regularnym. No i zmieniamy kolor, czyli zmieniamy kolor i robimy tak jak miało być dalej, czyli po tej zmianie koloru będziemy dodawać, czyli hop, znowu, mogę sobie tym drugim sposobem, czyli jakby spróć połowę i tutaj złapać te oczka. I tak naprawdę robimy to samo, czyli znowu jak mamy te 2 oczka, narzucamy zmianę koloru. Brązowy próbuje mi uciec. Hop. Przeciągam. I teraz ten pierwszy jest mieszany, tak jak wcześniej. Czyli wbijamy. Bierzemy żółty i dokańczamy już nowym kolorem, czyli brązowym. A że robimy dodawanie, to musimy drugi raz tutaj przełożyć w tym samym miejscu i znowu dorobić kolor. Ok, żółty możemy już odciąć. No i tak jak było to wcześniej, tutaj musimy schować sobie te kolorki. One już nie są nam tutaj te nitki potrzebne. No i tak jak było to wcześniej, znowu dodajemy w każdym oczku, czyli znowu z tych 9 musi nam się zrobić 18 i zaraz przejdziemy już do części kolca, czyli już tej końcówki tutaj, tak? Więc przerabiamy po 2 w każdym i spotykamy się na końcu rzędu. Ok. Tak jak było to wcześniej, znowu po tym dodawaniu mamy 2 rzędy powtarzania, więc tu się nic nie zmienia. Dopiero po tych rzędach powtarzania zmienimy, żeby stworzyć kolec. Więc teraz robimy kolejne 2 rzędy, to rzędy powtarzania, czyli mamy tutaj rząd 29 i 30, to już jest daleko, prawda? No, więc te rzędy to są rzędy powtarzania i zaraz będziemy kształtować z tego już kolec.
Ok, teraz przechodzimy już do tego naszego kolca. On wygląda zupełnie tak samo w budowie jak szczypce, więc będziemy odejmować w połowie, ale zobaczcie, wyszło nam tak, że ta połowa powinna być z tej strony, więc musimy zrobić tak, aby po prostu kolec nam się układał w odpowiednią stronę. Dlatego ja sobie tu spłaszczę i sobie sprawdzę, w którym miejscu powinno być moje odejmowanie i wiem, że od tego momentu najlepiej, czyli tu, tu i tu. Czyli do tego momentu muszę przerobić zwykłe półsłupki, czyli będzie ich raz, 2, 3, 4, 5, 6. Tak, czyli robię zwykłych 6 półsłupków. I teraz dopiero robię to nasze odejmowanie, czyli 1 półsłupek, kolejne 2 łączymy, hop, znowu 1 półsłupek, kolejne 2 łączymy i znowu 1 półsłupek i kolejne 2 łączymy. Tutaj do końca powinny nam zostać 3 półsłupki. Te oczka do przerobienia, czyli hop, raz, 2, 3, bo to się w żaden sposób nam tutaj nie zmienia. Ok. Następny rząd też będzie znowu taki dziwny, czyli znowu przerabiamy 6 półsłupków. I teraz robimy 3 odejmowania pod rząd, czyli hop, jedno odejmowanie, obok drugie odejmowanie, i trzecie odejmowanie. I do końca znowu powinny nam zostać 3 półsłupki. Raz, 2 i 3. To jest dobry moment, żeby tutaj wypełnić. Nie robię tego jednak za mocno, bo muszę tu jeszcze włożyć nasz drucik. Zobaczcie, on jest troszkę za długi, więc można go sobie złożyć tutaj też na pół i wkładamy. Musimy go włożyć w taki sposób, żeby był na całej długości ogona. Dlatego też mówiłam, że w tym miejscu nie może być za bardzo wypchany. Z jednej strony musi być to wypełnienie, ale z drugiej strony nie może być za bardzo, więc ja tu staram się, czuję, jak on się próbuje wyginać i po prostu nie wiem, czy nie od tej strony będzie wygodniej. Można go tuż przy brzegu też ułożyć. O, zobaczcie, nawet było tak lepiej. Tuż przy brzegu go tutaj ułożyłam, bo on będzie tu nam zginął. Widzicie? On musi po prostu nam zginać tutaj ten ogon. Hop. No ostrość, naprawdę. Więc ja go włożyłam tu przy brzegu i on tu może sobie spokojnie zostać. Musimy tylko zagiąć te brzegowe druciki, tak żeby nie zrobiły nikomu krzywdy. O, takie wgiąć jakby, żeby je zgiąć. O, może tak. Hopka. One są już tutaj. Tu jeszcze dokładamy wypełnienie. I dorabiamy ostatnie rzędy, żeby ten nasz ogon już zamknąć i nasz kolec. Pamiętacie, jak to było? Nie? Spoko, ja i tak powiem. Tu oczywiście prawie mi się spruło. W tym kolejnym rzędzie robimy odejmowanie co drugie oczko. Czyli hop, pierwsze oczko półsłupek, a drugie z trzecim łączymy, odejmując i powtarzamy to do końca rzędu. Dobra, ok. Zarzucam sobie znacznik i robię rząd powtarzania, czyli każde oczko przerabiam jednym półsłupkiem. Hop.
Tutaj ostatni rząd to jest odejmowanie w każdym, czyli pierwszy z drugim, trzeci z czwartym, piąty z szóstym oraz siódme z ósmym oczkiem. Łączymy, odejmując dokładnie tak samo, jak było to przy szczypcach. Ok, i na samym końcu oczywiście robimy też to samo, czyli ja już odcinam, biorę igłę, tu wyciągam sobie i tak samo jak wcześniej przedziewam sobie, żeby to zamknąć. Raz, znacznik za chwilę wyjdzie sobie stąd. Hop, ściągamy i tak samo jak wcześniej, zobaczcie, to nawet sobie ładnie ten kolec będzie miał kształt taki. Tak samo jak wcześniej wbijamy się, przeciągamy. Żeby powstał nam taki fajny kształt kolca i tak samo przywiązujemy. Hop. Wyjmujemy też już znacznik stałej długości ciałka. Tu możemy sobie wygiąć. O, drut spełnia swoją rolę, jak widać. Chociaż mógłby być jeszcze tak naprawdę pociągnięty aż dotąd, ale ja jestem zadowolona. No i co nam zostało? Przyszycie już tylko naszych szczypczyków. O. Oczywiście najpierw trzeba połączyć te dwie małe części z główną częścią szczypiec, czyli przyszyć to do jednego i do drugiego, czyli tutaj między oczka a słupki i później nitką tutaj przyszyć po bokach, przy oczach w taki sposób, no ostrości, w taki sposób, aby tutaj nam się to ładnie trzymało. No to co? Przyszywamy i spotykamy się na podsumowaniu. Okej, skorpion nasz już zszyty, ma ostre szczypce. No nie, no wiadomo, że nie są takie ostre. Można je wyginać jak się je chce. Właśnie dzięki temu, że mają w środku, tak jak i nogi, i ogon, drucik kreatywny. No, mam nadzieję, że było miło i przyjemnie, że wszystko zostało dobrze wytłumaczone. Podzielcie się w mediach społecznościowych swoimi skorpionami, a ja będę mogła dzięki temu udostępnić je u siebie na Instagramie między innymi. Oczywiście w razie pytań komentarze do waszej dyspozycji i Instagram oraz Facebook. Odpisuję wszędzie. Jestem także na TikToku, gdybyście chcieli mnie znaleźć. No to co? Dzięki, że dziergałeś ze mną. Mam nadzieję, że wszystko było super, przyjemnie, łatwo i miło. Zostaw łapkę w górę, subskrybuj kanał i naciśnij dzwoneczek, aby być cały czas na bieżąco. Do końca roku został jeszcze jeden nienagrany tutorial na znak zodiaku, czyli strzelec. On pojawi się, wiadomo, za miesiąc. To co? Zostańcie na kanale, rozgośćcie się i do następnego. Pa!